Lekcja 1. Kolonialne przygody. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było odkrywać kolonial Williamsburg, jakbyś był podróżnikiem po pustyni lub dżungli? To brzmi fascynująco. Wyobrażenie sobie kontekstu historycznego dodaje tyle głębi doświadczeniu. Dokładnie. Wyobraź sobie, jak poruszasz się po zakurzonych ulicach, w otoczeniu ludzi ubranych w XVII wieczny strój. A dźwięki rynku tętniącego życiem aktywnością naprawdę przeniesie cię w czasie. Tak, a biorąc pod uwagę, jak podróżnicy z różnych regionów wchodzili w interakcję z lokalnymi kulturami, może uczynić to jeszcze bardziej interesującym. Och, zdecydowanie. Połączenie tradycji i zwyczajów stworzyłoby wówczas żywy gobelin życia. Niesamowite jest myślenie o wyzwaniach, przed którymi stanęli, czy to w nieznanych krajach, czy poruszając się po życiu kolonialnym. Zgadza się. Przystosowanie się do nowego środowiska, czy to w dżungli, czy w kolonialnym mieście, wymaga dużej odporności. A badanie historycznego znaczenia ich interakcji może ujawnić tak wiele o naszej dzisiejszej historii. Lekcja 2. Rozmowy koktajlowe. To brzmi interesująco. Czy masz jakieś ulubione przepisy na koktajle, które lubisz robić? Och, zdecydowanie. Uwielbiam mieszać klasyczne mojito, jest orzeźwiające i idealne na każdą okazję. Mojito są świetne. Połączenie mięty i limonki naprawdę nadaje napojowi żywy smak. Dokładnie. I jest to takie łatwe do zrobienia. Po prostu zmieszaj liście mięty, dodaj trochę soku z limonki i uzupełnij wodą sodową. Czy kiedykolwiek eksperymentowałeś z różnymi owocami? Słyszałem, że dodanie jagód może nadać mu wyjątkowy akcent. Tak? Jagodowe mojito jest zachwycające. Dodaje słodkiego i pikantnego smaku, który doskonale uzupełnia miętę. To brzmi pysznie. Może będę musiał spróbować następnym razem, gdy zorganizuję spotkanie. Zdecydowanie powinieneś. Zawsze jest hitem wśród przyjaciół i wygląda pięknie. Prezentacja jest kluczowa. Uwielbiam podawać napoje ze świeżymi dodatkami owocowymi, aby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Lekcja 3. Opóźnienia w podróży. Właśnie słyszałem, że nasz lot jest opóźniony, co jest frustrujące. Och nie! To może być takie kłopotliwe, zwłaszcza gdy masz plany łączenia. Zgadza się? Jeśli twój lot jest opóźniony, być może będziesz musiał poczekać na następny prom, który może zepsuć cały harmonogram. Dokładnie! Zawsze staram się wcześniej sprawdzić status lotu, ale opóźnienia mogą być tak nieprzewidywalne. To prawda. Czasami wydaje się, że jesteś na łasce podejmowania decyzji linii lotniczych. Czy kiedykolwiek miałeś duże opóźnienie, które całkowicie zmieniło twoje plany podróży? Tak, kiedyś musiałem czekać godzinami i to sprawiło, że przegapiłem zameldowanie w hotelu. To najgorsze. Na wszelki wypadek staram się mieć pod ręką przekąski i książkę. Dobry pomysł. Pomaga spędzić czas i odwrócić uwagę od frustracji. Lekcja 4. Marzenia inżynieryjne. Myślałem o swoich planach na przyszłość i naprawdę chcę studiować inżynierię na uniwersytecie. To brzmi jak fantastyczny cel. Inżynieria oferuje tak wiele ekscytujących możliwości. Dokładnie.
Szczególnie interesuje mnie inżynieria mechaniczna, ponieważ uwielbiam pracować z maszynami. To świetnie! Jest to tak wszechstronna dziedzina z zastosowaniami w różnych branżach. Tak, i wierzę, że inżynieria pozwoli mi połączyć kreatywność z umiejętnościami technicznymi. Absolutnie. Czy przyjrzałeś się konkretnym uniwersytetom, które mają silne programy inżynieryjne? Rozważam kilka szkół, które są znane ze swoich badań i innowacji. To jest mądre. Ważne jest, aby znaleźć program, który jest zgodny z Twoimi zainteresowaniami i celami zawodowymi. Zgadzam się. Jestem również podekscytowany możliwością odbycia staży, które mogą zapewnić praktyczne doświadczenie. Lekcja 5. Dźwięk dud. Dudy mają charakterystyczny dźwięk, który można łatwo rozpoznać, nie sądzisz? Absolutnie. Jest coś tak potężnego i emocjonalnego w dźwięku, który wytwarzają. To prawda. Kiedy słyszę dudy, od razu myślę o uroczystościach i upamiętnieniach. Tak, często przywołują poczucie tradycji i powiązania z dziedzictwem kulturowym. Widziałeś kiedyś występ na żywo? Energia jest po prostu elektryczna. Mam! Oglądanie wykwalifikowanej gry Pipera jest hipnotyzujące. To tak, jakby opowiadali historię poprzez muzykę. Dokładnie. Sposób, w jaki sterują instrumentem, jest naprawdę imponujący, szczególnie podczas żywych melodii. I fascynujące jest to, jak dudy są używane w różnych kulturach na całym świecie, nie tylko w Szkocji. Tak, naprawdę pokazuje uniwersalny urok muzyki i jej zdolność do łączenia ludzi. Lekcja 6. Negocjacje kontraktowe. Zgadzam się, możemy dodać to do umowy, aby wszystko było jasne idąc naprzód. To brzmi dobrze. Czy są jakieś inne warunki, które Twoim zdaniem powinniśmy omówić przed ich sfinalizowaniem? Tak, uważam, że powinniśmy przejrzeć harmonogram wyników, aby później uniknąć nieporozumień. Dobry punkt. Posiadanie jasnej osi czasu pomoże zapewnić wszystkim odpowiedzialność i na dobrej drodze. Dokładnie. Ważne jest również, aby nakreślić harmonogram płatności, aby upewnić się, że wszystko jest przejrzyste. Tak, przejrzystość płatności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrych relacji roboczych. A co z poufnością? Czy powinniśmy dołączyć klauzulę dotyczącą tego? Absolutnie. Ochrona poufnych informacji jest niezbędna dla obu zaangażowanych stron. Zgadzam się. Po sfinalizowaniu tych szczegółów możemy śmiało iść naprzód. Lekcja 7. Pamiątki olimpijskie. W okresie poprzedzającym letnie Igrzyska Olimpijskie jest tyle emocji i pamiątek do zebrania. Absolutnie. Fascynujące jest zobaczyć, jak różne kraje celebrują swoich sportowców i kultury. Tak, a różnorodność towarów, od szpilek po ubrania, naprawdę odzwierciedla ducha gier. Uwielbiam to, jak ludzie zbierają przedmioty, które reprezentują ich ulubione sporty lub sportowców. Tworzy poczucie więzi. Zdecydowanie. Pamiętam, jak widziałem kolekcję zabytkowych plakatów olimpijskich, które były oszałamiające. Te są niesamowite. Uchwytują istotę gier i historię, która za nimi stoi.
A po grach fani często dzielą się swoimi doświadczeniami i pamiątkami, co zwiększa emocje. Tak. To święto nie tylko sportu, ale także jedności i międzynarodowej przyjaźni. Cieszę się, jakie nowe trendy pojawią się podczas następnych Igrzysk Olimpijskich. Lekcja 8. Rozwiązywanie konfliktów. Aby rozwiązać konflikty, z którymi się borykamy, miejmy nadzieję na rozwiązanie, które rozwiąże obawy wszystkich. To brzmi jak konstruktywne podejście. Otwarta komunikacja jest kluczowa w takich sytuacjach. Absolutnie. Ważne jest, aby słuchać każdej zaangażowanej strony, aby zrozumieć ich perspektywy. Tak, a znalezienie wspólnej płaszczyzny może pomóc w budowaniu zaufania i wspieraniu współpracy. Zgadzam się. Być może moglibyśmy zorganizować spotkanie, na którym każdy może otwarcie podzielić się swoimi przemyśleniami. To byłby świetny pomysł. Bezpieczna przestrzeń do dialogu może prowadzić do pozytywnych rezultatów. Dokładnie. Wierzę, że jeśli będziemy pracować razem, możemy znaleźć rozwiązanie, które przyniesie korzyści wszystkim. Tak, i ważne jest, aby kontynuować rezolucję, aby upewnić się, że wszyscy czują się usatysfakcjonowani. Zdecydowanie. Utrzymanie otwartych linii komunikacji zapobiegnie przyszłym nieporozumieniom. Lekcja 9. Debata monarchii. W niektórych krajach toczy się debata na temat przyszłości monarchii, zwłaszcza w miejscach takich jak Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Tak, to ciekawy temat. Ludzie mają różne opinie na temat tego, czy monarchia jest nadal aktualna. Dokładnie. Niektórzy twierdzą, że reprezentuje tradycję i stabilność, podczas gdy inni uważają to za przestarzałe. Rozumiem obie perspektywy. To delikatna równowaga między szanowaniem historii a przyjęciem nowoczesnych wartości. Zgadza się, a rola monarchii może się znacznie różnić w zależności od kraju. Tak, a nastroje społeczne mogą się zmieniać z czasem, zwłaszcza w przypadku młodszych pokoleń. Zastanawiam się, jak przyszli przywódcy będą kierować tą debatą, gdy wartości społeczne będą nadal ewoluować. Fascynujące będzie zobaczyć, jak rozwiną się te dyskusje w nadchodzących latach. Absolutnie. Przyszłość monarchii może zmienić tożsamość narodową w tych krajach. Lekcja 10. Pałac Buckingham. Pałac Buckingham, rezydencja rodziny królewskiej, został po raz pierwszy otwarty do publicznego oglądania w latach 90. Zgadza się. Był to ważny moment zarówno dla monarchii, jak i opinii publicznej. Tak, umożliwienie odwiedzającym zwiedzania pałacu przyniosło nowy poziom dostępności królewskiej historii. Absolutnie. Fascynujące jest myślenie o wszystkich wydarzeniach i ceremoniach, które miały miejsce tam przez lata. Dokładnie. Pałac to nie tylko dom, jest symbolem dziedzictwa monarchii. A architektura jest oszałamiająca. Każdy pokój opowiada własną historię poprzez sztukę i wystrój. Tak, i uwielbiam to, jak ceremonia zmiany straży przyciąga tak wielu odwiedzających. Naprawdę prezentuje tradycje, które są nadal podtrzymywane. Zastanawiam się, jak rodzina królewska czuje się, dzieląc swój dom z opinią publiczną. Lekcja 11. Duety muzyczne. Pewnego roku grałem w duetach z inną dziewczyną, która również była tam, aby grać na pianinie,
I było to takie satysfakcjonujące doświadczenie. To brzmi jak świetna zabawa. Wspólne odtwarzanie muzyki może stworzyć szczególną więź między muzykami. Absolutnie. Spędzaliśmy godziny na ćwiczeniach i było niesamowite zobaczyć, jak nasze style się uzupełniają. Mogę sobie wyobrazić. Musiało być świetnie synchronizować grę i razem tworzyć piękną muzykę. Tak, wystąpiliśmy nawet na kilku recitalach, co pomogło budować naszą pewność siebie na scenie. Występowanie przed publicznością może być denerwujące, ale jednocześnie jest tak ekscytujące. Dokładnie. Każdy występ nauczył nas czegoś nowego o obecności na scenie i pracy zespołowej. I to wspaniały sposób na dzielenie się swoją pasją do muzyki z innymi, nie sądzisz? Zdecydowanie. Te doświadczenia sprawiły, że jeszcze bardziej doceniłem radość ze współpracy muzycznej. Lekcja 12. Podwodne cuda. Czy kiedykolwiek badałeś strukturę pod powierzchnią wody? Rafa i otaczające ją podwodne życie są szczególnie piękne. Tak, mam! Nurkowanie z rurką nad rafą jest jak wejście w zupełnie inny świat, pełen żywych kolorów i fascynujących stworzeń. To naprawdę zapiera dech w piersiach. Sposób, w jaki światło słoneczne filtruje przez wodę i oświetla wszystko, jest magiczny. Absolutnie. Uwielbiam oglądać szkoły ryb rzucających się wokół koralowców. Czuję się, jakbyś był częścią żywego obrazu. A różnorodność życia morskiego jest zdumiewająca. Każde nurkowanie ujawnia coś nowego i nieoczekiwanego. Tak. Często oczarowują mnie drobne szczegóły, takie jak sposób, w jaki niektóre ryby wchodzą w interakcję ze swoim otoczeniem. Dokładnie. To przypomnienie o tym, jak ważna jest ochrona tych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Zdecydowanie. Wspieranie działań ochronnych może pomóc zachować piękno naszych oceanów. Mam nadzieję, że więcej osób będzie miało okazję doświadczyć tego cudu z pierwszej ręki. To naprawdę niezapomniane. Lekcja 13. Czyste przestrzenie. Zawsze dobrze jest mieć czyste miejsce. Uważam, że robi to ogromną różnicę w moim nastroju. Całkowicie się zgadzam. Schludne otoczenie może być tak uspokajające i orzeźwiające. Tak, to niesamowite, jak bałagan może powodować stres, podczas gdy zorganizowana przestrzeń może promować relaks. Absolutnie. Często czuję się bardziej produktywny, gdy moje otoczenie jest schludne i uporządkowane. Zgadza się. Ponadto łatwiej jest skupić się na zadaniach bez rozpraszania uwagi. Dokładnie. Jest coś satysfakcjonującego w wykonaniu zadania sprzątania, nie sądzisz? Tak, to poczucie spełnienia jest satysfakcjonujące i inspiruje mnie do utrzymania porządku. Czuję to samo. To tak, jakby stworzyć spokojne sanktuarium w swoim domu. Zdecydowanie. Czysta przestrzeń może być wspaniałą ucieczką od chaosu codziennego życia. Lekcja 14. Opóźnienia w podróży. Słyszałem o długich kolejkach w ochronie na lotnisku i mam nadzieję, że nie będzie to zbyt frustrujące. Tak, te linie mogą być prawdziwym sprawdzianem cierpliwości, zwłaszcza gdy jesteś podekscytowany podróżą. Dokładnie. Zawsze wydaje się, że czas płynie tak powoli, czekając w kolejce. Wiem, co masz na myśli. Staram się przyjechać wcześnie, aby uniknąć stresu związanego z pośpiechem. To mądry ruch.
Daje czas na relaks i przekąskę przed lotem. Tak, i miło jest mieć trochę czasu na przeglądanie sklepów lub przeczytanie książki. Absolutnie. Zachowanie pozytywnego nastawienia może sprawić, że całe doświadczenie będzie przyjemniejsze. Dokładnie. Nawet jeśli występują opóźnienia, zachowanie spokoju może pomóc w lepszym poruszaniu się w sytuacji. Tak, i zawsze sobie przypominam, że w końcu będę w drodze do celu. Lekcja 15. Programy sportowe. Od lat 70. programy Sport Canada były krytykowane przez niektórych, którzy uważają, że wymagają poprawy. Tak, słyszałem tę debatę. Niektórzy uważają, że fundusze można lepiej przeznaczyć na wsparcie sportowców. Dokładnie. Ważne jest, aby inwestować w programy, które naprawdę przynoszą korzyści sportowcom i promują ich rozwój. Absolutnie. Zapewnienie sportowcom dostępu do odpowiedniego treningu i zasobów jest niezbędne dla ich sukcesu. Tak, a niektórzy twierdzą, że więcej inicjatyw oddolnych może pomóc w kultywowaniu talentów od najmłodszych lat. Całkowicie się zgadzam. Zbudowanie silnych podstaw może doprowadzić do bardziej konkurencyjnej drużyny narodowej w przyszłości. Ciekawie jest zobaczyć, jak opinia publiczna wpływa na zmiany polityczne w sporcie. Tak. Rzecznictwo na rzecz lepszego wsparcia może mieć znaczący wpływ dla początkujących sportowców. Mam nadzieję, że konstruktywne dyskusje doprowadzą do pozytywnych zmian w przyszłości kanadyjskiego sportu. Lekcja 16. Perspektywa czasowa. Wydaje się, że to strasznie długi czas życia, prawda? Cały wiek może wydawać się przytłaczający. Tak, kiedy się nad tym zastanowić, 100 lat to znaczny okres czasu wypełniony niezliczonymi doświadczeniami. Dokładnie. Fascynujące jest zastanowienie się, jak bardzo świat zmienił się w tak długim okresie. Absolutnie. Pomyśl tylko o wszystkich postępach technologicznych i zmianach kulturowych, które miały miejsce. Tak, a historie tych, którzy przeżyli ważne wydarzenia historyczne, muszą być niesamowite. Zdecydowanie. To przypomnienie o tym, jak każde pokolenie kształtuje przyszłość swoimi wyborami. To prawda. Refleksja nad przeszłością może pomóc nam docenić teraźniejszość i zaplanować przyszłość. Tak, i zachęca nas do maksymalnego wykorzystania czasu, który mamy. Chodzi o znalezienie znaczenia w naszych doświadczeniach, bez względu na to, jak długie lub krótkie mogą być. Lekcja 17. Impulsywne kupowanie. Czasami zachowujemy się impulsywnie podczas zakupów i powinniśmy poświęcić trochę czasu na przemyślenie przed zakupem. Absolutnie. Łatwo jest dać się wciągnąć w chwilę i kupić rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Tak, a potem często później żałujemy tych decyzji, zdając sobie sprawę, że mogliśmy zaoszczędzić te pieniądze. Dokładnie. Staram się zapewnić sobie okres odpoczynku przed dokonaniem jakichkolwiek znaczących zakupów. To świetna strategia. Pomaga ocenić, czy przedmiot jest naprawdę tego wart. Tak, i pozwala na bardziej przemyślane wydatki, co może prowadzić do lepszych nawyków finansowych. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby pamiętać o naszych wyborach i ich wpływie na nasz budżet. Zdecydowanie. Poświęcenie czasu na rozważenie zalet i wad może pomóc nam podejmować mądrzejsze decyzje.
Chodzi o znalezienie równowagi i zapewnienie zgodności naszych zakupów z naszymi wartościami i potrzebami. Lekcja 18. Obawy środowiskowe. Na przedmieściach poziom zanieczyszczenia powietrza spadnie, jeśli podejmiemy znaczące kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tak, i zachęcające jest obserwowanie większej liczby osób opowiadających się za czystszym powietrzem i zdrowszymi społecznościami. Absolutnie. Duże firmy motoryzacyjne odgrywają kluczową rolę w tym przejściu, opracowując ekologiczne pojazdy. Zdecydowanie. Przejście na samochody elektryczne mogłoby znacznie zmniejszyć emisje i poprawić jakość powietrza. Tak, a technologia szybko się rozwija, czyniąc pojazdy elektryczne bardziej dostępnymi i wydajnymi. Jestem podekscytowany przyszłością transportu. Jest to niezbędne do stworzenia zrównoważonego środowiska. Dokładnie. Wspieranie polityk promujących zieloną technologię ma kluczowe znaczenie dla zdrowia naszej planety. Tak, inspirujące jest obserwowanie społeczności, które spotykają się, aby dążyć do zmian. Naprawdę wierzę, że wspólne działanie może prowadzić do jaśniejszej, czystszej przyszłości dla wszystkich. Lekcja 19. Szlaki turystyczne. To brzmi świetnie. Zawsze chciałem zwiedzić pobliskie szlaki turystyczne, z których roztacza się piękne widoki. Absolutnie. Wędrówki to fantastyczny sposób na połączenie się z naturą i cieszenie się na świeżym powietrzu. Tak, i jest to doskonała okazja, aby poćwiczyć podczas podziwiania scenerii. Dokładnie. Jest coś tak orzeźwiającego w otoczeniu drzew i świeżym powietrzem. Zgadzam się, plus poczucie spełnienia po ukończeniu wędrówki jest niezwykle satysfakcjonujące. Tak, to niesamowite, jak natura może odmłodzić Twój umysł i ducha. Czy masz ulubiony szlak, który byś polecił? Tak, jest piękny szlak, który wije się przez las i prowadzi do oszałamiającego wodospadu. To brzmi pięknie. Chciałbym to kiedyś sprawdzić. Lekcja 20. Samochody elektryczne. Byłoby lepiej niż poprzednio. Niektórzy myśleli, że samochody elektryczne staną się powszechne w najbliższej przyszłości. Tak, fascynujące jest obserwowanie, jak szybko technologia ewoluuje w przemyśle motoryzacyjnym. Absolutnie. Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne, a wiele osób dostrzega ich zalety. Dokładnie. Są nie tylko lepsze dla środowiska, ale także często tańsze w utrzymaniu z czasem. Zgadza się. Wraz z poprawą infrastruktury ładowania sprawia, że posiadanie samochodu elektrycznego jest wygodniejsze. Tak, to ekscytujące myślenie o tym, jak samochody elektryczne mogą przekształcić nasze miasta i zmniejszyć zanieczyszczenie. Zgadzam się. Przejście na pojazdy elektryczne może odegrać znaczącą rolę w walce ze zmianami klimatu. Zdecydowanie. To krok we właściwym kierunku na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Mam nadzieję, że więcej osób rozważa zmianę w miarę wzrostu świadomości. Lekcja 21. Edukacja Eskimosów. Inspirujące jest obserwowanie, jak dzieci Eskimosów uczęszczają teraz do szkół, uzyskując dostęp do edukacji, która kiedyś była ograniczona. Absolutnie. Edukacja otwiera im wiele możliwości uczenia się i rozwoju w swoich społecznościach. Tak, i fascynujące jest myślenie o tym, jak dorośli Eskimosy pracują teraz w różnych zawodach, przyczyniając się do ich gospodarki.
Dokładnie. Ta zmiana nie tylko pomaga zachować ich kulturę, ale także pozwala im rozwijać się we współczesnym społeczeństwie. Wspaniale jest widzieć połączenie tradycyjnej wiedzy i współczesnych umiejętności nauczanych. Tak, a dostęp do edukacji może umożliwić im dokonywanie wyborów, które pozytywnie wpływają na ich życie. Zgadzam się. Ważne jest, aby młodsze pokolenie miało wzory do naśladowania, które mogą poprowadzić je przez ich edukacyjną podróż. Zdecydowanie. Edukacja może wypełnić luki i pomóc im łączyć się z szerszymi społecznościami, jednocześnie szanując ich dziedzictwo. Cieszymy się świadkiem tego postępu i myślenie o potencjale przyszłych pokoleń. Lekcja 22. Planowanie z wyprzedzeniem. Zdałem sobie sprawę, że planowanie z wyprzedzeniem i trzymanie się harmonogramu może naprawdę pomóc w skuteczniejszym zarządzaniu codziennymi zadaniami. Całkowicie się zgadzam. Czasami jest to trudne, ale posiadanie planu może mieć znaczenie. Dokładnie. Uważam, że zapisywanie rzeczy pomaga mi pozostać skupionym i zorganizowanym przez cały dzień. Tak, i satysfakcjonujące jest sprawdzanie zadań podczas ich wykonywania, prawda? Absolutnie. Daje poczucie spełnienia i motywuje do kontynuowania. Ale rozumiem też, że mogą pojawić się nieoczekiwane rzeczy, co utrudnia trzymanie się harmonogramu. Tak, elastyczność jest ważna, ale próba utrzymania jakiejś struktury może naprawdę pomóc. Dokładnie. Chodzi o znalezienie równowagi między planowaniem a zdolnością do adaptacji. Myślę, że dzięki praktyce łatwiej jest skutecznie zarządzać obydwoma. Lekcja 23. Budka poboru opłat. Tak, po drodze jest jedna budka poboru opłat, która kosztuje $2, więc powinniśmy zaplanować to w naszym budżecie. Dobrze wiedzieć. Zawsze mądrze jest uwzględnić dodatkowe koszty podczas podróży. Absolutnie. Łatwo zapomnieć o opłatach drogowych i mogą się sumować, jeśli nie będziesz ostrożny. Na pewno! Staram się mieć pod ręką trochę gotówki na wypadek, gdybyśmy napotkali jakiekolwiek opłaty drogowe na naszej trasie. To świetny pomysł. Dokładna zmiana może również sprawić, że proces będzie płynniejszy. Tak, i może nam to zaoszczędzić czas, więc nie musimy szukać monet. Dokładnie. Planowanie tych małych wydatków może pomóc nam pozostać na dobrej drodze z naszym budżetem podróży. Zgadzam się. Chodzi o to, aby podróż była jak najbardziej bezproblemowa. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać naszej podróży, nawet z uwzględnieniem opłat drogowych. Lekcja 24. Gotowanie autentycznych potraw. Tak, nie oszczędzaj na paście z tamaryndowca i sosie rybnym, jeśli chcesz mieć ten autentyczny smak w swoim naczyniu. Absolutnie. Te składniki naprawdę wydobywają smaki i tworzą prawdziwe kulinarne doznania. Dowiedziałem się, że wysokiej jakości składniki mogą mieć ogromną różnicę w końcowym wyniku. Dokładnie. Warto w nie zainwestować, aby naprawdę uchwycić esencję kuchni. Czy kiedykolwiek próbowałeś przepisu, który nie zawierał odpowiednich składników? Tak, i to było rozczarowujące. Smaki po prostu nie połączyły się tak, jak powinny. To taka prawda. To niesamowite, jak bardzo kilka kluczowych składników może podnieść danie. Zawsze staram się uważnie śledzić autentyczne przepisy, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Myślę, że to świetne podejście. Gotowanie powinno polegać na honorowaniu tradycji i smaków kultury. Lekcja 25. Uniwersytety w Quebecu. University of Sherbrooke i Bishop's University oferują wyjątkowe doświadczenia, zwłaszcza w obszarze głównie francuskojęzycznym. Tak. Podczas gdy francuski jest językiem urzędowym regionu, oba uniwersytety oferują również programy w języku angielskim. To doskonała okazja dla studentów z różnych środowisk, aby tam studiować. Absolutnie. Pozwala na bogatą wymianę kulturową i poprawia środowisko uczenia się. Myślę, że fascynujące jest to, jak te instytucje łączą język i kulturę w swoich programach nauczania. Tak, i przygotowuje studentów do zglobalizowanego świata, w którym dwujęzyczność jest ogromną zaletą. Zdecydowanie. Plus, życie w tak tętniącej życiem społeczności może być doświadczeniem zmieniającym życie. Zgadzam się. Połączenie języków i kultur tworzy dynamiczną atmosferę rozwoju osobistego. To ekscytujące myślenie o możliwościach dla studentów tych uniwersytetów. Lekcja 26. Pomysły na zamek. Przyniósł pomysły na zamek na wzgórzu Pellets Castle, który brzmi intrygująco. Tak, ale warto zauważyć, że nie byłby to przeciągły zamek przeszłości. Nowoczesne projekty mogą to zmienić. Dokładnie. Wyobraź sobie zamek, który łączy historyczny urok ze współczesnymi wygodami. Byłoby to wyjątkowe połączenie starego i nowego, czyniąc go nie tylko pięknym, ale także nadającym się do życia. Myślę, że zastosowanie nowoczesnej technologii może również poprawić jego funkcjonalność. Absolutnie. To ekscytujące wyobrażenie sobie, jak architektura może ewoluować, jednocześnie szanując historię. Tak, a dobrze zaprojektowany zamek może stać się pięknym punktem orientacyjnym dla przyszłych pokoleń. Zdecydowanie. Byłoby wspaniale zobaczyć, jak taki projekt może zainspirować zaangażowanie społeczności. Zgadzam się. Może stać się symbolem kreatywności i innowacyjności w architekturze. Lekcja 27. Idealne miejsce piknikowe. Tak, jest piękny park z jeziorem, który jest idealny na piknik lub spokojny spacer. To brzmi cudownie. Mogę sobie wyobrazić cieszenie się słonecznym dniem nad wodą z dobrym jedzeniem. Absolutnie. Sceneria stworzyłaby relaksujący dzień na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Tak, i to świetny sposób na relaks i ucieczkę od zgiełku codziennego życia. Myślę, że spakowanie kosza piknikowego z przekąskami i napojami byłoby świetnym pomysłem. Zdecydowanie. Ponadto zawsze miło jest zabrać ze sobą koc i zjeść posiłek na świeżym powietrzu. Zgadzam się. To małe chwile, takie jak te, tworzą trwałe wspomnienia. Tak, a spędzanie czasu na świeżym powietrzu może być odmładzające dla umysłu i ciała. Nie mogę się doczekać naszego pikniku, to będzie wspaniała wycieczka. Lekcja 28. Stylowy top. Uwielbiam ten top, jest stylowy i niedrogi. Co o tym myślisz? Wygląda świetnie. Kolor naprawdę ci odpowiada, a dopasowanie jest pochlebne. Dzięki! Przyciągnęło mnie to, ponieważ bez wysiłku łączy w sobie wygodę i styl. Dokładnie.
Zawsze miło jest znaleźć coś, co wygląda dobrze, nie niszcząc banku. Tak, i myślę, że wszechstronne elementy takie jak ten można ubierać w górę lub w dół na różne okazje. Zdecydowanie. Jest to podstawka garderoby, którą można mieszać i dopasować do różnych strojów. Zgadzam się. Inwestowanie w podstawy jakości jest kluczem do posiadania funkcjonalnej garderoby. Tak, i zawsze satysfakcjonujące jest znalezienie czegoś, co kochasz w dobrej cenie. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Myślę, że na pewno dodam to do mojej kolekcji. Lekcja 29. Planowanie wizyt. Przed zaplanowaniem jakichkolwiek wizyt myślę, że sprytnym pomysłem jest zaplanowanie naszej trasy. Absolutnie. Pomaga zapewnić, że maksymalnie wykorzystujemy nasz czas i nie przegapimy niczego ważnego. Dokładnie. Łatwo jest się przytłoczyć, jeśli nie mamy jasnego planu. Tak, a wiedza o tym, co chcemy zobaczyć i zrobić, może sprawić, że doświadczenie będzie znacznie przyjemniejsze. Zgadzam się. Dodatkowo pozwala nam nadać priorytet naszym obowiązkowym punktom. Zdecydowanie. Daj mi znać, jeśli masz na myśli jakieś konkretne miejsca, które chcesz uwzględnić. Zrobię to. Współpraca nad planem może również sprawić, że proces planowania będzie przyjemniejszy. Tak, i ekscytujące jest myślenie o wszystkich przygodach, które będziemy mieli podczas naszej podróży. Nie mogę się doczekać. To będzie niesamowite doświadczenie. Lekcja 30. Osiągnięcia olimpijskie. Poszedł na Oregon State University i zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w bardzo młodym wieku 21 lat, co jest sporym osiągnięciem. To niesamowite! Zdobycie medalu olimpijskiego w tak młodym wieku to niezwykły wyczyn. Absolutnie. Pokazuje nie tylko talent, ale także poświęcenie i ciężką pracę. Tak, i musiało być ekscytujące reprezentowanie swojego kraju na tak prestiżowej scenie. Dokładnie. Presja i emocje związane z rywalizacją na Igrzyskach Olimpijskich są ogromne. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile treningu i poświęcenia potrzeba, aby osiągnąć ten poziom. Tak, i inspirujące jest widzieć, jak młodzi sportowcy realizują swoje marzenia i ustanawiają nowe rekordy. Zdecydowanie. Zachęca innych do realizowania swoich pasji i dążenia do wielkości. Mam nadzieję, że nadal będzie inspirować następne pokolenie sportowców swoją historią.